Ja coś tam ostatnio wspominałem o tym, że jadę do mojego ulubionego sklepu z częściami samochodowymi. No i właśnie jestem. Piotr Ostal powinien zostać sponsorem mojego projektu. Proszę bardzo, 6 biegów, E4620 diesel. Dziękujemy panie Radosławie. Czekaj na ciebie, tutaj. Oprowadzisz mnie jeszcze po placu coś fajnego? Tak, zapraszam. Dobra, idziemy. Proszę bardzo, sportowe wałki do 1.8 turbo. Leżą i czekają. Tutaj zawsze są same zajebiste rzeczy. Dużo towaru. Uwielbiam zakupy na Piotrostalu. Proszę bardzo, skrzynia z E46 2.0 diesel, 6-biegowa. Dokładnie taka, jaką sobie wymarzyłem do Nissana. To jest mały ZF. Tym się różni od skrzyni z 3-litrowego diesla, że jest troszkę słabsza. Nie zrobię na niej tam 1000 N, tylko chyba 650 N ona przenosi. Co na moje potrzeby i tak jest zajebiście, ale ma jedną zaletę. Te skrzynie są zajebiście tanie, więc zrzucam ją. To już jest ostatni duży element, którego mi brakuje, żeby poskładać Nissana do kupy. Od razu wziąłem do tego wał, wziąłem wybierak, także wszystko jest. Tylko to poskładać z silnikiem i wkładać do auta. Ale biegi będą zmieniane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, zaczek. Jeszcze mam taki pomysł, żeby zrobić taki customowe mocowanie shiftera. No bo to jest jakby mocowane tutaj do budy. I tu sobie pracuję na tych tulejkach. Tutaj fajnie, bo w tych nowszych skrzyniach są dwie. W E36 na przykład i starszych jest tylko jedna. Dzięki temu to aż tak może na boki nie chodzi. No ale ogólnie jakby to wszystko pracuje, przez co te biegi nie zawsze się trafiają. Mi się na przykład nie podoba mega rozwiązanie mocowania shiftera do budy, bo wtedy jakby silnik sobie pracuje, a buda jest sztywno. Jakby ten shifter jest zawsze w jednym miejscu, przez co na przykład potrafi wyciągnąć bieg podczas jazdy, podczas driftowania, a tutaj no, nie ma takiej możliwości. Ja się w ogóle zastanawiam, żeby zrobić coś takiego jakby trochę jak jest na przykład w 350Z albo w jakichś Japońcach, że ten wybierak jest mocowany do takiej podpory, która jest mocowana bezpośrednio do skrzyni i stąd zaprojektować taką jakby blachę mocowaną tutaj, tutaj, tutaj i tutaj z takim miejscem właśnie na shifter, nie wiem czy oryginalny, czy jakiś customowy, tylko tak, żeby omijało wał, i wtedy jakby to będzie na sztywne na zawsze ze skrzynią, całość będzie pracowała razem z silnikiem, no i wtedy nie ma opcji, że bieg nie będzie wchodził. I to jest, moim zdaniem, będzie zajebista opcja. No ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w praniu, jak to się mieści w aucie. Ale no, myślę, że to nie jest głupi pomysł, nie? A jeszcze kupiłem coś dla tej 20-zaworowej bestii. Proszę bardzo, wałeczki zapakowałem je. Nie chciałem, żeby się zniszczyły, ale są ostre wałeczki z niedoładowanej wersji 1.8 20-zaworowego, które są tam ostrzejsze, mają dłuższe czasy otwarcia i wyższe krzywki. Także to będzie taki upgrade. Chociaż nie wiem, czy do mojego setupu warto. Ja tu na początek celuję w 300 koni. Co prawda to turbo pozwala na 360, ale korby nie pozwalają na dużo więcej niż 300, więc będę strzelał w takie bezpieczne 300. Ale mam jeszcze jeden słupek, który w zasadzie nadaje się tylko na strokera, bo ma mocno wyrobione tuleje, więc albo te wałki wrzucę tu, jak założę kute korby, albo w ogóle sobie przygotuję jakiś zajebisty słupek na 1000 koni i tak dalej, nie? Także zakupki udane. Jeszcze mam jedną rzecz z Piotrostalu. Tą ostatnią rzeczą jest przewód od wody od BMW, żeby podmienić ten, który ostatnio mi się rozwalił na streetach. Tutaj dziabniemy, łączymy z tamtym i będzie wszystko super elegancko.
Siema! Co tu się wyczynia? Ty, gorąco teraz się spociłem. No i zajebiście, czekaj, tylko wejdę. I co, kupiłeś rurę? Nagrywałeś coś? Dobra, coś tam ten. Moja magia montażu, o fotele wyjąłeś. Kurde, ja myślałem, że ja będę środek gdzieś rozbierał. A tu proszę bardzo. Kurwa, ile się najebałem z tymi fotelami. Ciężko było? O, jest. Co, przez te takie... Poczekaj, pokażę mocowania, jakie zajebiste tam były. Proszę bardzo. Profesjonalny montaż. Co tam jeszcze do rozebrania? Wszystko. Wszystko. No, dobrze, dobrze. Dobra, Andrzej tutaj szykuje karton. Ja przygotowałem narzędzia BDSM do rozbiórki wnętrza. Dobra, na początek chyba polecimy z tą całą zabudową z tyłu. Tu widzę, że ten plastik trzymają pasy. Trzeba pasy zdjąć, a w zasadzie to ten jeden pas odkręcić od podłogi. Oczywiście coś jest nadrutowane. Zaraz z tym powalczymy. Też ważne jest, żeby nie kłaść tych plastików pod nogami, bo no, można sobie zniszczyć, więc najlepiej odłożyć jakieś takie miejsce, gdzie nikt nie stanie. Dobra, robota idzie całkiem szybko. Większość tych plastików już poszła. Andrzej owija folią. Składujemy na regał. Ale całkiem szybko idzie, bo większość po prostu mocowań już była powyłamywana. Albo w ogóle brakowało spinek. Teraz chyba zajmiemy się przodem, żeby wyjechać z deską. O, w sumie pod sufitkę można teraz wyjąć, bo już jest też dostęp. Andrzej, całe wnętrze też lakierujesz? No, będzie cały środeczek wylakierowany, całe podwozie, cała karoseria, praktycznie auto będzie od nowa zrobione. No zgadnijcie, jaki kolor był oryginalnie. S13 wannabe. Ej, dawaj go na czerwono. Nie, ja nie lubię czerwonych. O, Miałem tylko jeden czerwony samochód w życiu. i był zajebisty. Był przepiękny, ale inny już nie będą taki ładny. Ale kurde, fajny musiał być, naprawdę. Jak się zdejmuje boczki? Łatwo, trudno? Easy. Łatwiej niż we 3.6 na pewno. 4 śrubki same po się bokach, 3 śrubki po bokach, jedno od góry, boczek do góry, do widzenia. Ja tu zdjąłem teraz tunel. To też easy. Tu jedna śrubka, tu druga, tu trzecia, tu czwarta. Tutaj tylko klips taki był wciśnięty. Wszystkie kostki wypiąć. Ja też tam zaraz poopisuję, że one tu były do tunelu, ale to chyba ta wiązka też się tak będzie rozkładać sama po tym samochodzie, że będzie wiadomo co, gdzie. To wszystko w jednej kupie jest. Tak, na bank. Zobaczymy, jak mi z Nissanem pójdzie, bo tam nie opisywałem. Dobra, dygam teraz pod sufitkę. Nigdy nie widzieliście samochodu, w którym tak ciężko odkręcić lusterka. Zastanawiacie się pewnie, czy ze środka, czy z zewnątrz, a może tutaj ten trójkącik zdjąć. A rzecz jest prostsza. I pyk. Tylko tutaj ktoś lipę odjebał. Ojejku. A może w drugą stronę też się tak przekręcają? Nie. Ale ktoś odjebał. Ej, bez kitu. Ty trzeba śrubokrętem gwiazdkowym. Ale te lusterka też są ładne. Sprzedam tanio. Sprzedam tanio. O, ale mamy coś do sprzedania dla widza, zapraszam. To weź, masz tam, daj. Jeszcze nie zastanowiłem się nad cenami, ale proszę, bardzo ładny fotelik OMP. Boczne mocowanie. FIA jest, można w Formule 1 startować. To chyba w ogóle takich używali. Nie, no ja słyszałem, że tych foteli to jeszcze w 2005 w Formule 1 używali. Co oczywiście mamy też pasy Takata. Oczywiście też oryginalne z Chin. No i co? Kurteczkę ładną mam do sprzedania. Nie, no jeszcze brajcik taki jest. I też są jakieś takatki. Te trochę ładniejsze, czarne. Zabawne to lusterko. No i chuj. Ty, Chuj w tą może śrubę. trzeba rozpiąć coś. Montujemy je od razu? To na stałe czy nie? Co? Montujemy je na stałe czy nie? Nie wiem.
I co, one tak by były? No to wygląda. One weszły w tą dziurę? A nie, nie weszły. To czekaj, ojejku, jak to w ogóle... O panie. Taki wygibas. Zastanawialiśmy się, dlaczego szyber nie działa. Ale to jakaś... jest odłączony. Nie no, ja go odłączyłem, ale to jakaś dobra rzeźba. Tu ktoś jakieś nowe zasilanie chyba do tego dawał. Zaraz się okaże, że jak to podepniemy, tak jak powinno być, to się okaże, że działa. Zrobimy testa. Andrzej, to chyba wytnę normalnie, co? Bo i się zrobi to na nowo po swojemu. Swoją izolacją. Tam, wiesz, zdjęcia porób, nie? No co, sprawdź ciepłe kabelki. Kabelki ciepłe. O, ciepłe kabelki. Co robisz, Łukasz? Szyber otwierasz? Woda. Nic się nie dzieje. O! Może odwrotnie. To co tu może być? Nie wiem, no trzeba rozebrać, zobaczyć. Jakby napęd był zjebany. Oj, Kurwa! Nie chciał silniczkiem. To idzie ręcznie. A da się go otworzyć z otwartym bagażnikiem w ogóle? Nie zawadzi tam? nie, no chyba Japońcy policzyli to, co? Myślisz, że policzyli? Jeszcze od chuja miejsca. Kurwa. Zautowałem. Ty zgrywusie. Ale sobie będę szluga jarał. Lato. Dobra, dalej nie idzie. Szlugę będę jarał. Ty no, obliczyli kurde, na styk. Ej, ale fajnie on tak się wysuwa jak taka taca do jedzenia. Możesz sobie teraz tutaj obiad zjeść na tym, nie? Śmieszny. Ale tak trochę głupio to wygląda. No nie jest to 202 niestety. Nie no, zaraz ustawię to na tryb stylu. O, zobacz, ruda na nim wychodzi. Trzeba będzie go całego... Zobacz, to jest ten, pognite. Zobacz. Będzie trzeba to zrobić. Mam nadzieję, że szanowny pan Jan Zobacz. może ogarnie, no. Nie no, jeszcze chyba nie jest źle, ale pognity. 30 lat ma Łukasz. Tą uszczelkę trzeba zdjąć i to wypiaskować, czy tam jakoś ten... Będzie dobrze chyba. Tutaj kurka wychodzi, ale to może być od malowania tego pięknego. Ale zobacz, na czerwono też był malowany, bo ma odkurz w środku czerwony. Widziałem, no. Ciekawe auto bardzo. Ciekawa historia. A będzie jeszcze ciekawsze. Dobra, włączam tryb stylu teraz. O, tryb stylu został włączony. No, jeszcze sobie wyobrazić, że jest cały złożony, bialutki tutaj, na kółku fajnie obniżony tego. Tylko... Nie, czekaj. Prapapapapap. Nie wiem. Andrzej, jak robią wankle? O, tak będzie. Dobra, ja się biorę za deskę. To już zdjąłem osłonę kolumny kierowniczej. Fajnie, jak sobie takie rzeczy się rozbiera, to sobie je składać po prostu z powrotem. Czyli tutaj to tak. Do kupy, jedną ręką nie dam rady. O, i teraz, żeby śrubki się nie zgubiły, to ja sobie tu powkładam i to sobie poskręcam. Dobra, udało mi się tutaj w miarę rozebrać cały schowek. Tam z boku też taki plastik zdjąłem. Tutaj jakieś różne takie też, tutaj takie boczne te. Teraz walczę z tym kokpitem. Tu był przykręcony jedną śrubką. Ciekawe, że właśnie w tym aucie dużo rzeczy jest na takie klipsy. I jest tak powciskane, że na przykład, nie wiem, tutaj te plasticzki były takie, że miały, nie wiem, chyba z 6 takich klipsów i go tak pyk. I tutaj był takim innym klipsem przypięty. I to tak całkiem łatwo się rozbiera, ale też tak niepewnie trzyma. Za to boczki były przykręcone śrubami
nie tak jak w E36, gdzie masz dwie śrubki przy klamce i kilka kołków przyklejonych do kartonu na klej z mąki. Tutaj były porządnie boczki zamontowane, ale to za to wszystko jest jakoś tak, kurde, delikatnie. No ale oczywiście nie spieszymy się tutaj powoli, żeby nic nie rozwalić. Która to godzina? Trochę było pieszczenia się z tą deską, ale finalnie zamocowana tu, tutaj dwoma śrubami, tutaj dwoma śrubami, tutaj dwoma, tam dwoma, no i jeszcze gdzieś tam jakieś masy były poprzykręcane. O, jak ta, weź tą śrubkę tam wkręć w tą deskę. Jak ci się podoba? Madzia nago. Nie podoba mi się, wolę w ubraniu. Ja też chyba. Ale tak. Teraz to prawdziwy drift car, tak? No teraz ten, tutaj taki licznik, tu po środku dać jakiś ten, blaszaną taką deskę z blachy ryflowanej, aluminiowej, w końcu będzie wóz, a nie jakiś. No. Co, wyciągamy to wszystko? No nie wiem. Trzeba. Zaraz tą wiązkę tutaj powypinamy. Wiązkę na dwóch kostkach ona jest. Tak? No to dawaj. A tutaj też na dwóch kostkach, zobacz. I tam jeszcze coś do skrzynki bezpieczników idzie. Trzeba podpisywać, nie? Nie jest żaden sposób. sposób. Zaczepiamy. 4K, coś tam. No to się dojdzie nawet jak coś. Hi. O, tu na przykład do ręcznego, proszę bardzo. Widz będzie pamiętał. Dobra, dawaj. Te były tutaj od... Dawaj szczypce i tniemy ją. Były tutaj od tej deski, nie? Te były od panelu środkowego, a... Wiecie, z czego one się najbardziej cieszę? No. Za tą pierdoloną wykładzinę będę mógł wyjebać. No, ktoś wjebał dywan najtańszy chyba z budowlanego, jaki był. Znaczy, ja to szanuję, lepiej tak niż bez dywanu, ale no mógł się pokusić chociaż o jakiś taki trochę droższy. Ale Nie? już zamówiony jest Ori dywan. Będzie Ori. Drogie takie rzeczy? Z Japanizet nie. Z Japanizet nie. A, dobra, reklamka tutaj No dobra, działamy. Dobra, tutaj opisywałem całą wiązkę. Co jest co. Tutaj jest takie fajne, bo ta wiązka jest jakby podzielona na sekcje i tutaj w to wchodzi do skrzynki bezpieczników. Tutaj się rozpinają, odczepia od kolejnej części wiązki. Tam z tamtej strony też. Jakby tamta wiązka jest chyba tylko do grzewania. Ta wiązka wygląda jakby była tutaj od stacyjki tych tematów. Jeszcze potem się okaże od czego, no ale elegancko, tak jak teraz wziąłem ją na bok, to całą można wypiąć i podzielić na części. To tak spoko, bo można się w tym jakoś odnaleźć potem. Dobra, już dzisiaj 22, więc robimy speedruna z nagrzewnicą. Na dzisiaj będzie już koniec przygód. Mamy jeszcze tydzień na rozbiórkę całego wozu. Andrzej, damy radę czy nie damy? Mniej niż tydzień. Mniej niż tydzień. Tygodnia to nie mamy. No. Ej, zajebiście z tym szybko poszło. Teraz normalnie jeszcze tylko podstopnica, ten uchwyt i możemy targnąć dywan, nie? A dywanu nie można już targać? No można, tylko trzeba podstopnicę jeszcze i ten tu wichajster odpiąć. Sprzedam wykładzinę. Jeszcze można jakieś mniejsze pomieszczenie sobie wyłożyć, prawda? Andrzej, może do mieszkania potrzebujesz. Ale powiem szczerze mówiąc, ktoś się, kurde, natrudził, żeby ją tak tu ponacinać ładnie, wszystko żeby to pasowało do samochodu. Nie wiem, może miał oryginalną na wzór i sobie jakoś te otwory wymierzył. No bo ja sobie nie wyobrażam wkładać tego do samochodu i tak docinać. Andrzej, jak myślisz, jak on to zrobił? Może miał jakieś wykrojniki, jak w garaż do swoich dywanów.
No tutaj też fajna inwencja twórcza, czemu ten szyber nie działał. Ktoś sobie zrobił całą wiązkę, obstawiamy z Andrzejem, że po prostu jak to auto było rozebrane, bo tu cały ten środek jest wylakierowany sprayem na czarno. Jak ktoś rozłożył to zgubił wiązkę, co idzie na górę i sobie zrobił nową. Tu jest wiązka do czujniczków, do drzwi zrobiona. Tutaj jest, proszę bardzo, wiązeczka z bezpiecznikiem, która szła na górę i miała najprawdopodobniej za zadanie zapalanie lampki przy otwarciu drzwi, no ale pewnie już o szyberdachu ktoś zapomniał i się zastał. Tak jak go kilka razy zamknęliśmy i otworzyliśmy. O, właśnie. To sobie leżało gdzieś tam. Wesoło będzie składanie. Tak. To już trochę lżej zaczął pracować i najprawdopodobniej po prostu nigdy nie był używany ten szyberdach i dlatego nie działa. Jak go na krótko robiliśmy kabelkami. Ogólnie bardzo ciekawy wóz, naprawdę musi mieć ciekawą historię, bo widać, że nie jedna osoba chciała go tuningować, ale niekoniecznie to wychodziło. Może nam się uda. Nie? Musi się udać. Może. Dobra. Chyba na dzisiaj to starczy, bo nam się ropa skończyła i trochę palce przymarzają. Także do zobaczenia. Ok, ciśniemy dzisiaj dalej ze wdekiem. Już w tym tygodniu wyjeżdża do lakiernika, blacharza i tak dalej, i tak dalej. Andrzej, mogę pokazać, co fajnego kupiłeś w Mazdzie? No. Proszę bardzo. Nowiutki błotniczek. Cały będzie wstawiany. Elegancko. Normalnie dostępny w ASO i to nawet w takich całkiem normalnych pieniądzach. Prosto z Japan. Te części też zmagazynowane. Także dzisiaj rozbieramy to, co zostało do rozebrania i w tygodniu jakoś Andrzej zabiera Mazdę do zrobienia. Ja dzisiaj zaczynam od tyłu. Tutaj ciekawe, że zrobili zrobili zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy. Jakiś moduł. Co się stało? Nie no, śmieję się, chciałem ci spierdolić nagranie. A to i tak było słychać. No, zbiorniczek tutaj Dobra, bagol mamy czysty. Fajnie tutaj te wiązki są zrobione, bo tutaj jedną wiązkę już z boku wyciągnąłem, co idzie po lewej stronie. Ona tutaj się kończy, tu się łączy z wiązką, która idzie z tyłu. Tutaj się kończy i tu idzie kolejna wiązka po tej stronie. Wszystko jest tak modułowo zrobione, że można sobie wypiąć, nie wiem, na przykład jedną część i wymienić na nową. Też jeszcze to muszę rozebrać tutaj wszystko. Ale tak to spoko. Chyba teraz się tymi wiązkami zajmę, bo one tutaj jeszcze taki trochę bałagan jest w środku. Ale już powoli coraz mniej tego wszystkiego. Idę zobaczyć, co u Andrzeja słychać. Andrzej, co tam demontujesz teraz? No te osłonki tu różne, pierdoły takie. Aha. Tak się żyje. Czemu to na grzewnicy? No to też go można odświeżyć, żeby fajnie wyglądał. Ładnie. Dlaczego z przewodu cały czas paliwo wypierdala? No może być wyżej niż bak, niżej niż bak. Daj go do góry jakoś. Masz minutkę jakąś jak mamy? Nie mamy. Chciałem dzisiaj wioliki. Dałbyś mi coś, żeby to psikał? Co chcesz? A, dobra, już ci dam. Patrzcie, to auto było lakierowane w Polsce w taki zjebany kolor. Zdjąłem to i tu jest napisane klapa tył. Czyli ktoś musiał to zdejmować, żeby tutaj polakierować. No i to już był Polaczek jakiś, kurde. Tak spierdolić. Ja byłem przekonany, że tak w Wielkiej Brytanii spierdolili. No ale cóż, pozdrowienia dla kogoś, kto to lakierował kiedyś. Jedziemy teraz z tą przednią wiązką. To będzie trochę wyzwanie, ale jakoś rozkminimy temat.
Rozkmina jest taka, że ten niebieski peszel to jest coś w ogóle dołożone, nieoryginalne nawet. Widać jakąś taką żółtą izolacją na zmianę z czarną poprzyczepiane. I to ewidentnie nie jest oryginalne i zastanawiamy się, co to może być. Zdjęliśmy błotnik i już rozkminiliśmy, do czego idzie ten niebieski peszel. Tu idzie kostka, tu idzie kostka, tu idzie kostka i tutaj jest taki czujnik. I obstawiamy, że to po prostu jak można było sobie wziąć na wyposażeniu kierownicę z poduszką powietrzną, to wtedy oni dokładali tutaj ten czujnik, całą tą wiązkę i ten cały niebieski peszel w środku. I to jest to, tutaj się rozpina i pewnie taki czujnik od poduszek powietrznych. Zdjęty kolejny błotniczek, a proszę bardzo, tutaj jakie pszczółki były, sobie żyły. Ale w ogóle to fajnie, że to było wszystko rozbierane już kiedyś, bo wszystko idzie leciutko, normalnie się odkręca, nic się nie urywa. Błotniki nawet zdrowe, niepognite, wszystko super fajnie. Nie? Dobrze chłopaki robią, leci dobry przekaz. Nie, no jest git ogólnie, bo mogło być dużo gorzej, mogły być śruby zapieczone, a naprawdę wszystko spokojnie. No jest git. Zobacz tutaj ta wiązka, nie wiem czy ona się tu rozpina, czy gdzieś tu, ale to wszystko będzie musiało tędy wyjść. Muszę to nadkole do końca wyjąć. Pyk. Wszystko spod dech wyjechało, tylko kolumna została, żeby ewentualnie jakoś skręcać przy przepychaniu auta. Jeszcze tą wykładzinkę tutaj zdejmę. Andrzejek, jak tam robota idzie? Wiązka już prawie cała wyjęta z przodu, ABS-ik wyjęty. Trochę połamanych rzeczy jest, posklejanych jakoś. Pokaż gdzie? Tu, a, że tu mocowani. Luz. Ogarnie się. Ogarnie się. Set ma Spawarkę. do plastiku. Kurde blaszka. Ale kabli masz, panie. Już wszystko wyjęte. Przyjściutko. Tutaj wygłoszenie. Wszystko, kolumna też jednak wyleciała. Wiązki jeszcze z drzwi pozdejmowałem. Andrzej wyrwał tutaj całą wiązkę. W zasadzie zostały same takie pierdoły, ale to już zostawiamy lakiernikom, blacharzom, czy komu tam. Nie no, ale zajebiście. W sumie 3 dni auto rozebrane, nie? 3 dni. Mega satysfakcja, dużo roboty odwalone. Ogólnie tak oglądaliśmy sobie też to auto, w jakim ono jest stanie. I ono jest naprawdę w zajebistym stanie. Też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest Japończyk. I jest sprowadzony z Wielkiej Brytanii, więc można było się spodziewać rudej, a no tutaj wszystko jest kurde solidne. Naprawdę jest bardzo fajna baza. Szkoda, że taka trochę skatowana przez życie, tam miała różne historie, no ale przez moment te auta były tanie, więc nie dziwię się, że ktoś tutaj cały środek sobie sprayem opierdzielił. Ale no jest potencjał, żeby zrobić z tego coś fajnego. Będzie trochę pracy, ale no chyba warto ratować te auta. Nie, Andrzej, warto czy nie warto? Co? Warto czy nie warto? No kurwa, takiej budy nie warto ratować. No. Ale zdrowa jak... Ale będzie ładna. Kiedyś. Co? Kiedyś. Nie, no... Dawaj, powiedz jakiś termin, to będziesz potem się spinał, że wiesz, żeby nie być gołosłowny. Mamy 16 stycznia. To powiedzmy, że do końca marca już będzie gotowa buda, gotowy silnik i do składania wszystko, nie? No to potem jeszcze kwestia, kiedy to poskładamy, nie? No myślę, że na poskładanie z miesiąc trzeba liczyć, bo trochę pierdół wyjdzie po drodze, trochę elektrykę trzeba poprawić. Powiedział, że więcej czasu. Trochę części jest takich, że może w międzyczasie uda się je odrestaurować albo stuningować, jak na przykład tą chłodnicę wspomagania, która jest taka pognita, ale będzie dobrze, będzie upierdalał. Będzie smolone. Będziesz mógł zamykać, a ja ją pospinam. No dobra. Będzie dobrze? Tak, zobacz, jest centrum napraw powypadkowych, nawet nazwy znaczy. O, a co?
buteleczek. Ten błotnik jest piękny. Zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji na Allegro na rzecz Wośpu. Można wygrać udział z nami w evencie jakimkolwiek, Nawet chcecie, nawet Altrace. Nawet Altrace. Nawet Altrace. Ze spankiem, z jazdą bez przerwy, z nie wiem, co się jeszcze robi na z evencie? transportem z Warszawy. Tak, i ogólnie bajerami, laserami, fajerwerkami. No. Jak będzie trzeba, to towar też stawiamy. Ale w takich rozsądnych ilościach. Tak, więc tam w linku gdzieś tam wrzucamy link do aukcji, już tam ktoś tam policytował jakieś wariaciki, fajnie już cenka jest popodbijana, także zrobimy dobrze dzieciom, a wy sobie też dobrze zrobicie na naszych fotelach pasażera. Ja mogę zapewnić, że jak ktoś wygra, to nie pożałuje. Tak, no u Andrzeja 500 koni maszyna do zabijania, u mnie 30, jak się uda Nissan, to Nissan, także no, naprawdę warto. Naura.